Magazyny energii Jackery, bardzo znana amerykańska firma. Dzisiaj mam możliwość rozpakowania takich magazynów, które dostałem do testów. Zapraszam Was na pokazanie, co jest w środku. A w środku znajdują się bardzo ciekawe urządzenia. Zacznijmy od tego pudełka, bo ono jest największe i najcięższe. To są urządzenia, które umożliwiają magazynowanie energii bezpośrednio pobieranej z gniazdka elektrycznego i mogą tą energię oczywiście do gniazdka elektrycznego oddać, ale też możemy je ładować również przy pomocy paneli fotowoltaicznych. I tu jest taka ciekawostka, że te panele mogą mieć moc 4 kW. Instrukcja obsługi, jakieś blaszki, pewnie do mocowania. To waży ponad 20 kg, dlatego jak widać było dość spory wysiłek musiałem włożyć, żeby to samemu podnieść. Było pudełko, tak się je otwiera. Będę na tym wysypywał, żeby coś nie zgubić. Tu znajduje się długi przewód elektryczny. Zobaczcie, on naprawdę jest bardzo długi, gruby, ponieważ przez ten magazyn możemy przepuścić aż 15 A, czyli 3600 W. Dlaczego mogę go włączyć? Ponieważ w nim znajduje się już magazyn energii 2,5 kWh. Do magazynu energii możemy dokupić dodatkową baterię. W moim przypadku jest to jedna bateria 2,5 kW, ale możemy takiej baterii dać aż 6. I jest też magazyn energii. Montaż jest bardzo prosty, ponieważ na tym magazynie energii kładziemy kolejny magazyn energii, na nim kolejny i na końcu kładziemy ten falownik też z magazynem energii. Falownik, ale urządzenie, które pobiera z sieci energetycznej prąd, wysyła do sieci energetycznej prąd. Możemy to aplikacją sterować. Żeby to nie stało bezpośrednio na ziemi, mamy jeszcze jedną rzecz, czyli podstawkę. Tak wygląda podstawka. Zwykła blacha, tutaj dość solidna metalowa osłona. Teraz, żebym to w dobrym kierunku poukładał, czyli w kierunku do Was, tu mamy zatyczkę, którą możemy kolejny magazyn energii jakby obsłużyć. Wydaje mi się, że tak, to jest tak. Tu jest na tą zatyczkę zaślepka. W związku z tym szybko zbudujemy taki układ. Teraz muszę tutaj to zabezpieczenie zdjąć. Tak to wygląda. I położyć ten element na górze. Magazyn energii Jackery modułowy składa się z falownika, już z magazynem energii 2,5 kWh. Do tego ja mam dodatkowy magazyn energii 2,5 kWh, ale można zbudować go, by było w sumie 6 modułów, czyli będzie dużo wyższa wieża. Na dole jeszcze jest podstawka, która to wszystko łączy stabilnie razem. Aż 4 wyjścia MPPT, każdy do maksymalnej mocy 1 kW w piku, czyli 4 kW w piku mamy z fotowoltaiki, 60 V, czyli musimy panele ewentualnie łączyć równolegle, żeby tą moc uzyskać. No chyba że ktoś z Was ma model o mocy 1 kW w piku. Bardzo interesujący, ciekawy system chłodzenia. Obudowa jest aluminiowa albo z jakiegoś metalu. Wygląda mi na aluminium. Wyjście AC 230 V. Wyjście to jest wyjście, które jest wyjściem off-gridowym, czyli działa nam jako rezerwowy magazyn energii do domu, jako UPS. Tutaj mamy zasilanie sieciowe, bardzo długi przewód elektryczny, bodajże 3-metrowej długości. Wejście, wyjście, ponieważ to urządzenie może nam energię wysyłać też do sieci energetycznej, o tym będzie w moich testach.
antenka Wi-Fi, wejście LAN. Jeżeli nie chcecie mieć Wi-Fi, albo chcecie mieć bardziej niezawodny system łączenia z nim, macie możliwość przez kabel. I tyle tak naprawdę. Wyświetlacz jest bardzo czytelny, dobry wyświetlacz z wieloma funkcjami, ale też aplikacja internetowa i aplikacja w telefonie komórkowym zapewnia nam bardzo dobry kontakt z tym urządzeniem i jego programowanie. SolarVolt 3 Pro Max i zapraszam Was na testy, które się niedługo odbędą.